cóż to za piękna BMW M5 Competition z 2023 roku. W tym odcinku chyba tylko ja jestem trochę takim brzydalem, ale przynajmniej fajnym z charakteru. Sprawdzam auta raceboxem, sprawdzam prędkości maksymalne. Randeczka to mi dzisiaj się trafiła. Romantyczna. M5 Competition tej generacji, nawet poliftowa, kiedyś pojawiła się na kanale, ale w zasadzie wiecie jak to jest. Do byłej się nie wraca. Ale do takiego tematu zawsze można, kurczę, sobie to wszystko odświeżać. Tym bardziej, że jest tutaj jedna taka różnica między tą M5 a tamtą. W tamtej kagańczyk był do 250 km na godzinę. Tutaj mamy M-Driver Package, więc no jest ten kagańczyk dalej, ale do ponad 300. Trzeba to sprawdzić, myślę. Dzisiejszy odcinek to będzie takim cyferkowym odcinkiem. No to jeśli chodzi o cyferki. M5 Competition w 2023 roku zaczynała się jakoś od ponad 600 000 złotych. Ten egzemplarz jest bardzo fajnie wyposażony. No, według konfiguratora 816 000. Kupa pieniędzy, ale jaki to jest fajny samochód przecież. Konfiguracja słuszna, jak na BMW przystało. Cała tutaj z zewnątrz jest maszyna czarna, grill czarny, obwódki okien czarne, wszystkie tutaj wstaweczki czy grill czarny, najlepsze reflektory jakie tu były możliwe, laserówki. Jeśli chodzi o felgi, 20 cali, 275/35 oponka. Panie drogi, złote zaciski z emblematem M, 6-tłoczek, przede wszystkim ceramika. Auto jest bardzo mocne, ponad 600 koni mechanicznych, 2 tony masa własna, więc czymś tutaj trzeba je później wyhamować. Ogólnie jak Wam się podoba wygląd tej generacji M5? Mamy już nową M5, to w zasadzie można powiedzieć już jest stary model, ale kurczę, no ta nowa jest bardzo mocna i tak dalej. Bardzo też ciężka, bardzo kontrowersyjna. Zobaczymy jak to będzie. Wiecie, to jest randeczka, nie mogę tak wszystkiego od razu mówić i przesadnie słodzić, ale ja uważam, że to jest samochód ostateczny, naprawdę taki absolutny ostateczny. Czarny BMW M5 Competition po lifcie. Mam nadzieję, że podczas tego wspaniałego zachodu słońca się tutaj z wrażenia nie posikam. Czekajcie, w ogóle jest tak troszkę ciemniej. Teraz to jest życie, teraz to jest życie. Lampy z tyłu, od razu też widać, że polift, ale wiecie co, tylna oś, Jezus Maria, jakie mamy tutaj w ogóle hamulce nawet z tyłu. Jeśli chodzi o wnętrze, to ciąganko. Proszę bardzo, wnętrze dla odmiany jest czarno-siwe. Pięknie to wszystko wygląda, oświetlenie ambiente, świetna jakość. Tutaj wszystko jest w zasadzie w środku miękkie, idealny boczek drzwiowy, emblematy M5 podświetlane i proszę bardzo, podróżowalibyście, już nie mówcie. Ja wiem, że ostatnio na kanale to kurczę żaden samochód Wam się nie podoba. Uwaga, jest to mega ciekawe. Co nie wrzucę tu, no to tamten lepszy, tutaj koło złe, jakieś tam. Ej, chłopie, niezależnie czy lubisz BMW, czy jesteś entuzjastą Mercedesa, Audi, czy tam Passata B5, no taki wóz to trzeba szanować po prostu. Szacuneczek najwyższego szczebla. Auto w ogóle nie jest na sprzedaż, o dziwo, można się naprawdę dziwić. U mnie wszystkie samochody przecież są na sprzedaż. Prosiłem, błagałem właściciela, mówię, kurczę, jak ja powiem tym widzom, że auto nie jest na sprzedaż. U mnie zawsze na kanale wszystko jest na sprzedaż, każdy samochód. No nie, ten nie jest. Piękna sprawa. Fotele. To jest poezja. Podgrzewane, wentylowane. Regulacji tutaj jest masa, dosłownie masa. Są one nawet łamane. Zobaczcie, jakie tutaj mają rogi takie. Też emblemat M5, no hały nie ma. Wejdziemy szybciutko do środka. Odpalimy. Widok z perspektywy kierowcy. Ale widziałem komentarze, że podobno u mnie jakieś takie ostatnio strasznie nudne te samochody są, nie wiem. No ciekaw jestem, co Wy tutaj powiecie, jak skrzywdzicie ten samochód. Co tutaj jest nie tak? ZF8 HP jest nie tak? Patrzcie, jaki bajerny gałęcjuszek. Tutaj zmienia się zakres, w którym ma być silnik utrzymywany na jakich obrotach, czy niższych, czy wyższych. M-Mode, no to tutaj, proszę bardzo, można przejść od razu do licznika w ten sposób. No to już jest polift, także liczniki mamy takie, prędkościami do 330 km na godzinę. Gdyby ten wóz odblokować, myślę, że 340, 350 może i nawet. Patrzcie, M5, a nie ma tutaj żadnych podcięć i tak dalej, ale jest za to bardzo gruby wieniec, bicepsy, jest to kurczę mocny wóz, są muły.
Tutaj proszę, podgrzewanko. Manetki, oczywiście przyciski od trybów jazdy, które możemy sobie pod siebie skonfigurować M1 i M2. Deska rozdzielcza cała jest tutaj w skórze. Cała jest oczywiście miękka. Nawet tu to wszystko jest, proszę Państwa, w skórze. Samochód jest z ubiegłego roku, także jest to świeżyna, a patrzcie, wciąż tutaj jest sporo fizycznych przycisków. Jest rolka normalnie od iDrive'u. Tutaj proszę bardzo, panel klimatyzacji. Klimatyzacja jest tutaj czterostrefowa. Też fizyczne przyciski połączone z małym, ale kolorowym ekranem dotykowym. Proszę bardzo. Fajnie to wszystko graficznie wygląda. Wszystko to jest ekstremalnie proste w obsłudze. Asystentów jest tutaj oczywiście pełno. Jest półautonomiczna jazda. Tutaj też na ekranach naklejona jest taka matowa folia. Ładnie się to prezentuje, no i się też przede wszystkim nie syfi, nie palcuje. Info dotyczące jazdy Petrolhead, tam 6,3 litra. Nie no, żartuję, no aż tak to nie. 8,1 było jak tutaj dojechałem, także już trochę. Co w M5 jest najistotniejsze? Car, menu M. No i proszę, tutaj skonfiguruj M1, M2, wyświetlacz head-up, zestaw wskaźników, asystent prędkości, skonfiguruj widok. Kurcze pieczone. A takie na przykład Experience Mode, a nie, to nie włączam, bo tu zaraz jakaś melodyjka, jakieś takie ciekawe, dziwne rzeczy zaczną się nam odpalać. Tutaj z takich rzeczy intymnych, można tak to powiedzieć, zapaszek, jest to jakaś taka intymność, aż tak jest. Akurat tutaj pisze, że pusty, ale po prostu wkłady się wymienia. I liczniki, no to taki normalny, tak jak widzieliście, M-Mode. O, cyk. Przycisk BC w manetce to jak w każdym BMW, tylko tutaj jest już pozmieniane. Wcześniej to wszystko na dole się tak jakby wyświetlało w poprzedniej generacji ekranu LCD tutaj, Virtual Cockpitu. Dobra, gasimy, zajrzyjmy pod maskę. Boże, ale ten samochód jest cudowny. Ja nie mogę takich aut testować, bo później wchodzę na oto, moto i całą mam klawiaturę zaślinioną. Nie no, ja bym nawet taką normalną G30 sobie pojeździł. Taką normalną 540 i na przykład w M-pakiecie, ale M5, no to jest po prostu wiśnia na torcie. 4,4 litra V8 biturbo. Jako iż jest to wersja Competition, no to mamy tutaj 625 koni mechanicznych oraz 750 Nm. I tutaj mówiłem odcinek cyferkowy. Ten konkretny egzemplarz jakiś czas temu był na hamowni, tutaj w Szczecinie w Karo. I jak się okazuje, mamy tutaj całkiem fajny bonusik. No sami zerknijcie. Prawie 650 koni mechanicznych. Tak jak wspomniałem wcześniej, automatyczna skrzynia biegów ZF8 HP, ale oczywiście no taka inna wersja przystosowana po prostu pod M5 Competition, napęd na wszystkie koła X-Drive, ale tutaj motocykle też jakieś próby autostradowe robią. Ja lubię motocykle, ale trochę się ich boję, mam przede wszystkim do nich respekt duży. 1970 kg masa własna, zamkniemy, jeśli chodzi o zużycie paliwa, jak się okazuje wcale nie jest ono takie duże, no patrzmy obiektywnie, no 650 koni mechanicznych, kawał auta, napęd na wszystkie koła. W mieście była kiedyś próba eco-drivingowa tym poprzednim egzemplarzem z Hot Car, niebieskim takim. W cyklu miejskim jadąc eco-drivingowo spaliła M5 Competition 13,3 litra mniej więcej. Ja dzisiaj zmierzyłem dla Was zużycie paliwa przy 90 km na godzinę. Ej, ja nie wiem, czy tutaj jest jakieś odłączanie cylindrów, czy o co chodzi, jak ten samochód w ogóle jest jakby tak zoptymalizowany, ale 6 coś litra. Nigdy bym nie podejrzewał M5 o coś takiego. Zużycie paliwa przy 120 km na godzinę, no to też trochę większe już, ale myślę, że wciąż akceptowalne. No jak na takie osiągi, a właśnie osiągi. Producent deklaruje 3,3 sekundy do pierwszej setki, ale skoro, kurczę, deklaruje też 625 koni mechanicznych, a jest ich więcej, to może jeśli chodzi o przyspieszenie też będzie trochę niższy. Jest to dynamiczny samochód, gdy jedziemy na wakacje z rodziną, taką M5 Competition i musimy wyprzedzić jakiś autobus. Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę, ale jako iż mamy tutaj M-Driver Package, to prędkość, znaczy kagańczyk jest podniesiony na jakoś ponad 300 km na godzinę, 305, coś takiego. I dobra, myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Aktualnie jest
wieczór. A jako iż mamy do czynienia z naprawdę takim ostrym bawarskim rzezimieszkiem, to ja po prostu pojadę do domu, pójdę spać i na Kołbaskowie pojawię się mniej więcej, nie wiem, o 5 rano, coś takiego, by był mniejszy ruch. No ja tutaj muszę pojechać te 3 paczki. Aha, jeszcze jedna sprawa, odcinek z cyferkami. Zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie i widzimy się już na przejściu granicznym w Kołbaskowie. No proszę Państwa, to godzina 5:38, kołbasa. Kurczę, kołbasa mogłaby się wydawać taka ciężkostrawna o tej porze. Ja lubię. No dobra, to palimy bestię i przy tym może jakiś soundcheck. Przywitanie. Ja tutaj sobie od razu może wrzucę tryb M2. Momencik, wszystko musi się załadować. I okej. Jeszcze może skasujemy zużycie paliwa. A zrobimy tak, żeby tutaj było wyświetlane. Wybrany moment. Zresetuj wybrany moment. Myślę, że będzie to z pewnością interesująca, ale też niesamowicie ważna próba autostradowa. No, zobaczymy. Na 98 był mierzony na hamowni. Ja tutaj dziś zalałem 100. 100 na bogato. Ale wcześniej zachód słońca romantyczny, teraz wschód słońca. Oj, ta randka tutaj długo trwa. No dobra, i co? Ciśniemy? No powiem wam, to jest 6,87 bodajże robiła tamta wcześniejsza M5 z Hot Car niebieska. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Tylko tam było mierzone, pamiętam, na równi całkowicie. No zobaczymy. Ale proszę Państwa, no jak takie wartości 6 coś, 100-200, no to już no to jest grubasek, który szybko biega i nie ma co tutaj nawet, nie ma co do tego wątpliwości. Podwiaterek będzie w stronę Berlina. No, ciekawe, czy autobus do kontroli zatrzymają. Przed nami? Tak, zatrzymali. A BM-eczkę czarną? Jak widzieliście, przypału nie ma. No, BMW, jak to się nazywa? 318D zatrzymano, a tępiony albo 750, 650 koni ostatnio nie. No i dobra, niemiecka strona i możemy cisnąć. No nie, no nie. 6,73, ale wiadomo, z górki tutaj troszkę było. Dobra, i 286 według GPS-u to już było też z górki 1,9%, 200-250, 6,36. No ale to dziad jest, jak już 200, ile tam mieliśmy? 288 km na godzinę już na pierwszym fragmencie drogi. Dobra, zobaczymy sobie, jakie będzie 100-200 i 200-250 jak zawrócimy z wiatrem. No widzicie, 220-240 to jest tutaj ewidentnie prędkość do opowiadania. Może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. To takie 140 km na godzinę. Ja tutaj już sobie tryb włączyłem normalny, bez oszustwa, nie 137, 140. 2070, 120. To będzie 1700. Kur 62, tak dokładnie nie widać. I stówka. No tu już naprawdę, to już 1500 gdzieś będzie.
1500, równe 1500, nawet bez jedynki. Tryb M2 ja sobie tutaj pod siebie przystosowałem. Wcześniej tutaj było wyłączona była kontrola trakcji. No ja tutaj jednak nie potrzebuję wyłączenia tego feature'a. Kurczę, może byśmy sobie tutaj jeszcze na szmyln ustawili 200-300 pomiar byśmy zrobili? Zobaczymy, pusta jest autostrada. Zobaczymy. 28,7 zużytko paliwa, no ja pierniczę. Tak ma tutaj właśnie być. Może kontrolne 200-250 pod wiatr, tak? No 00711. Tak równiutko jak jest, ale pod wiatr. Tutaj zrobimy sobie takie przetrzymanko 280-290. Luźny Ryszard. No i dzida teraz. Dobra, musimy hamować, bo jest tutaj ruch. A ceramika. Widzicie, nawet jak na prawym pasie jadą samochody, lepiej zwolnić. Coś dziwnego tutaj widziałem, bo było chyba 306 albo 307 km na godzinę. Tu 305 się zapisało. Ale to jest zbój bawarski. Dobra, proszę Państwa, 306,7 mniej więcej, no 307 km na godzinę to jest kagańczyk tutaj. Ja coś czuję, że według licznika, gdyby tutaj ściągnąć kaganiec, te 340, a 350 nawet by było. W każdym razie licznik byłby zamknięty, przemknięty i tak dalej. Boże święty, ale to jest cudowny samochód, o! Tak, tak! Dobra, ja tutaj zjeżdżam na szmyln, ale ustawimy sobie jeszcze 200-300 pomiar. Nie wiem w ogóle, co to za pomiar 200-300. Ale wiecie, parę aut mierzyłem. Pamiętam GT 63S i Performance, tego Fordora strasznie szybkiego. No nie wiem, może sobie porównamy. No czemu nie? Soundcheck. No i te dziczki i szarenki tutaj zawsze czekają o każdej porze. Jak tutaj będę przejeżdżał i soundcheck robił. Jezus, ale ten samochód się odpycha, to jest taki dziad! Mówię wam. W ogóle ja dzisiaj kawy nawet nie piłem, bo to bez sensu, jak się wsiada w M5 Competition. No ciekaw jestem, na co tutaj będziecie narzekać w tym samochodzie, w przypadku tego samochodu. Dobra, tutaj sobie normalnie pojedziemy. Oj, tak jest, będzie pod górę. No nie wiem, można chyba powiedzieć M4, M5 Competition, o nie M5 CS. Dlaczego nie M5 CS? No nie. Tutaj pozdrawiamy jednego z widzów w Sprinterze, mrugał. W ogóle takie 9,47 w mojej A-klasie jest 9,55 i ja już na spince lecę, a tutaj pod górkę z pozdrowieniami. Pod górkę z pozdrowieniami. Straszny jest ten samochód, straszny. W ogóle to jest jak taki, nie wiem, BMW Airlines. No i tu będzie pod słońce trochę. Mało kiedy próby autostradowe są robione pod słońce. Może tutaj byśmy 200-300, nie. Tutaj sobie zwolnimy i zbadamy 100-200 tak szybciuteńko. Właściwie nie da się tutaj wolno sprawdzić 100-200, jak tak depniemy.
Dobra, lekko z górki, a potem lekko pod górkę będzie. No nie, 6,84. Dobra, i teraz 200, 250 i 200, 300 za chwileczkę. 34 litry, no Boże święty, aż kurczę po kieszeniach szczypią kieszenie. I skwierczą, i skrzypią, telepią i tak dalej. No ale to nic. Ważne są takie próby autostradowe. Dobra. I dzida. Będzie tak troszeczkę z górki, ale to jest jedyny taki naprawdę równy tutaj fragment. 6,43 200, 250. Osiemnaście, 57, 200, 300. 18, 57. Chłopie, panie drogi. No i dobra, trzeba przyznać, była to piękna próba autostradowa. Coś pięknego, coś wspaniałego. W ogóle ten samochód, ja pięknie, jak on mi się podoba. To jest już nie coś pięknego, a coś strasznego nawet. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej, no dzisiaj odcinek cyferkowy, 32,6 litra na 100 km, ale już spadło, było tak 35-40 się tak mniej więcej wahało, 37 no. I okej, ten samochód, ten odcinek, mam nadzieję, że wam się niesamowicie podobało. No M5, F90, naprawdę aż przykro żegnać, kurczę. Nowa teraz będzie M5, zobaczymy jak to będzie, może kiedyś trafi do mnie na test. Ja myślę, że trafi, ale taka ajajajajaj. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.